Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać dom Mezzanine Smart, który wybudowaliśmy w miejscowości Ludwikowo. To jest jakieś 30-40 km na północ od Warszawy. A i jeszcze taki krótki update, że ustawa, ten Polski Ład w sprawie powiększenia możliwości zabudowy budynków zarówno rekreacji indywidualnej, jak i budowy na zgłoszenie domów mieszkalnych do 70 metrów jest już na biurku pana prezydenta, no i czeka tylko już na podpis, więc znając życie i patrząc na statystykę podpisów, powinna ta ustawa przejść. No i pewnie pod koniec tego roku już będzie można korzystać z tego nowego Polskiego Ładu. Zauważyłem, że bardzo polubiliście takie konkursy, losowania jak są u nas, to w tym odcinku również taki konkurs będzie i do zgarnięcia będą housemartowe upominki. A pytanie dziś jest takie. W ostatnim filmiku wspominałem o tym, nad jakimi projektami pracujemy pod kątem powiększenia ich i dostosowania do właśnie tego Polskiego Ładu, który wchodzi. Są to 4 projekty i wypiszcie w komentarzach nazwy tych 4 projektów i spośród osób, które prawidłowo wypiszą nazwy 4 projektów, które będą w wersjach 50 i 70 m2, rozlosujemy, wybierzemy osobę, która otrzyma od nas housemartowe upominki, a wiem, że one są po prostu fajne, więc zapraszam do zabawy. Odpowiedź znajdziecie w ostatnim filmiku, który wrzucałem, oprowadzając Was po budynku Family Smart. Słuchajcie, nie przedłużając, pokazuję Wam tego Mezzanine Smarta, który jest tutaj w Ludwikowie. Myślę, że naprawdę przypadnie Wam do gustu. A oto i on, Mezzanine Smart w pełnej swojej krasie i okazałości. Możecie tutaj zaobserwować, że jest to tak zwane lustrzane odbicie. To znaczy, że wejście tutaj jest z tej strony, a normalnie jakby jest z drugiej strony, czyli kolejny projekt, kolejne lustrzane odbicie. Nie stanowi to żadnego dodatkowego jakiegoś obciążenia finansowego, także ze spokojem. Jeżeli na Waszej działce będzie taka potrzeba, żeby mieć dom w lustrzanym odbiciu, to nie ma najmniejszego problemu. Widzicie tutaj taras o powierzchni prawie 30 m2, także jest to naprawdę duży taras. No i ta pergola, która fantastycznie tutaj nam optycznie przedłuża ten budynek i no, świetnie się sprawdza. Można fajnie tutaj puścić pnącza różnej roślinności i jakby wykorzystać właśnie w ten sposób tą pergolę. Pergola jest przymocowana tutaj do elewacji zewnętrznej oraz do kalenicy, czyli ta belka jakby jest połączona z konstrukcją tego budynku, dzięki czemu po prostu ta konstrukcja jest sztywna i dobrze zbudowana. Tutaj na zewnątrz widzicie punkty elektryczne, czyli właśnie oświetlenie kinkietami, a tutaj na dole mamy gniazdko elektryczne. Tak z zewnątrz prezentuje się to duże przeszklenie, a tak tutaj to dolne. Pokażę Wam z drugiej strony. Dom jest wykonany w stanie deweloperskim. Jeszcze tutaj będziemy robili wykończeniówkę. Tutaj mamy wejście do budynku. W tym miejscu jeszcze będzie daszek, który będzie takim zadaszeniem właśnie tego wejścia. Tutaj orynnowanie. Kolor elewacji to orzech. Ona jest taka ciemniejsza, ta elewacja. Powiem Wam taką ciekawostkę, że tutaj naprzeciwko to będzie widać, chociaż pod słońce, ale tam wiecie co stoi? Stoi drugi Mezzanine Smart, bo tutaj budowaliśmy 2 budynki obok siebie i stoją tutaj 2 mezaniny. Ten akurat ma elewację w kolorze orzech, a ten drugi ma elewację w kolorze złoty dąb. Jest to wersja poliftingowa, czyli tutaj mamy łazienkę, tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię. Tutaj na górze można zrobić okno takie jak w Family Smarcie, ale też niekoniecznie, bo jeżeli na przykład chcecie zrobić na antresoli sobie w tym miejscu po prostu garderobę, od wewnątrz oczywiście, no to to okno jakby tutaj wówczas jest zbędne. Z tej strony tak się prezentuje ten budynek i tutaj jest to okno w salonie z aneksem kuchennym. Zaproszę Was do środka, żeby pokazać, jak ten dom wygląda w środku. Ogólnie działka jest też bardzo ładna. Tutaj działka ma prawie 2000 m2.
Jest fajnie tutaj tak na tej działce, że drzewa są posadzone tak wokół tego ogrodzenia, więc naprawdę tak wyciszają i taką enklawę po prostu tworzą tej działki. No i bardzo dużo miejsca jest przed samym domkiem. Chodźcie, pokażę Wam od razu. Tutaj mamy kabel prądowy. Często jest pytanie właśnie, jak my kończymy budynki, jak jest doprowadzony prąd do naszych budynków. No to jest doprowadzony właśnie w ten sposób, że tu mamy prąd, kabel od prądu. On jest przeciągnięty pod płytą fundamentową i wchodzi nam tutaj w ścianę i dochodzi do skrzynki elektrycznej, która jest tam w środku, ale to zaraz Wam pokażę. Tam jest szambo, a studnia jest zrobiona z drugiej strony. No i tutaj przed tą działeczką, przed tym domkiem jest taki naprawdę duży teren, gdzie można sobie wszystko po prostu zorganizować tak, jak sobie wymarzymy. Ale dobra, chodźmy do środka, pokażę Wam, jak w środku wygląda ten dom, bo to jest wersja, mówię, poliftingowa, bez żadnych tutaj zmian inwestorów, czyli jedyna zmiana, która była, to po prostu zmiana polegająca na tym, że jest lustrzane odbicia. No i jesteśmy w środeczku. Od razu po prawej stronie mamy cofniętą tą ścianę w wersji poliftingowej, czyli mamy to miejsce na kurtki, na buty. Od razu nam się tworzy ta przestrzeń. Natomiast tutaj jest łazienka. Teraz myślę, że będzie to dobrze widać. Także w łazience wszystkie niezbędne sprzęty się mieszczą. Tutaj mamy ten sterownik do ogrzewania podłogowego. I tak wygląda łazieneczka w tej wersji poliftingowej. Pamiętajmy, że jest to wersja lustrzanego odbicia, więc w tym miejscu jest kabina prysznicowa, tutaj jest kibelek, pralka w tamtym miejscu ładowana od góry, no i szafka z umywalką tutaj, czyli na odwrót. No a to jest ten salon z aneksem kuchennym. Wchodząc tutaj do domku, tak się prezentuje ta przestrzeń. Do sufitu blisko 6 metrów. I fajny ten widok na tą pergolę. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Drzwi tutaj mamy zrobione normalne, klasyczne, otwierane do środka, ale jest też możliwość zamówienia sobie drzwi HST, czyli po prostu przesuwnych. Takie drzwi na przykład będą u nas w Długosiodle i pokażę Wam na naszej realizacji, jak te drzwi wyglądają. I tutaj jest salon z aneksem kuchennym. Robocza, ulubiona drabina prowadzącego. Tutaj w tym miejscu będzie kanapa. A tutaj naprzeciwko będzie telewizor, czy jakaś szafka właśnie ze sprzętem RTV. No a tutaj będzie aneks kuchenny. Opływowy podgrzewacz wody również będzie zamontowany w tym miejscu, który będzie dawał ciepłą wodę na cały budynek. Bo tutaj jest jeden obieg instalacji i jedno takie urządzenie w zupełności wystarcza ku temu, żeby ciepła woda była zarówno w kuchni, jak i w łazience. Tutaj również pod wylewką jest zastosowane ogrzewanie foliami na podczerwień. Każde pomieszczenie, tak jak wspominałem, ma swój oddzielny sterownik. Tutaj są tak zabezpieczone te kontakty, żeby przy malowaniu, szpachlowaniu po prostu ich nie zabrudzić. A tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię i mamy dwie wersje tego projektu, zarówno z tą dolną sypialnią, jak i bez. Mi osobiście bardzo podoba się ta wersja z tą dolną sypialnią, bo można ją bardzo fajnie zaaranżować. Tutaj również jest to sterowanie foliami na podczerwień, ale zwróćcie uwagę, że w wersji przedliftingowej tutaj była ściana, a w polifcie ona jest tutaj cofnięta, ta ściana, i tu się wytworzyło naprawdę duże miejsce właśnie na szafę albo na pojedyncze łóżko. I w wersji z pojedynczym łóżkiem możemy zrobić w tym miejscu łóżko, w tym miejscu drugie pojedyncze łóżko, a tutaj możemy zrobić szafę. I tworzy nam się z tego pokoju takie dwa w jednym, bo możemy mieć albo tutaj na przykład może być to pokoik dzieci. Jeżeli mamy dwójkę, to jedno ma swoje łóżko, drugie ma swoje łóżko. Jeżeli na przykład mamy ten dom na wynajem, to możemy zrobić te dwa pojedyncze łóżka z opcją po prostu złączenia, jak komu będzie wygodnie. Także naprawdę ta przestrzeń nadaje bardzo dużo funkcjonalności całemu projektowi. Można też zrezygnować z tej ściany. Wówczas aneks kuchenny idzie tutaj, no i mamy taką dużą przestrzeń po prostu na parterze.
Ale mówię, z tym pokojem ta funkcjonalność jest naprawdę fajna. No i to okno jest bardzo duże. To okno tutaj bardzo ładnie doświetla, a to mamy okno otwierane i uchylne. Często pytacie nas, jakie okna stosujemy, więc są to 3-szybowe okna na okuciach Gelan. Antracyt jest, jak widzicie, obustronny, czyli z tej i z drugiej strony mamy antracyt i nie stanowi to dodatkowego obciążenia finansowego. W tym miejscu mamy skrzynki elektryczne, a tutaj jest rewizja pod alarm, bo już są pociągnięte kable w tym budynku i jest tutaj rozprowadzona instalacja alarmowa. I patrzcie, jak wygląda fajnie ta antresola. Nie antresola, tylko pergola. Na antresolę już idę. Aha, to jest już przygotowane pod klimatyzację. Czyli wyjście pod klimatyzację, a sama jednostka zewnętrzna będzie tutaj po drugiej stronie. I zaproszę Was teraz na górę. Schody są już w cenie, bo też często pytacie, natomiast montujemy je już na samym końcu, jak zrobimy tutaj po prostu podłogi. No bo nie ma sensu montować schody na wylewkę, którą też robimy, a potem jakoś specjalnie starać się to obrabiać. Więc najpierw się wykonuje podłogę, a schody się montuje na samiuteńkim już końcu. Także zaproszę Was na górę i pokażę, jak wygląda antresola. No i jestem na antresoli. W przypadku tej działeczki mamy taki widok. Tutaj oczywiście pewnie inwestor sobie posadzi jakieś tuje, także będzie miał swoją taką enklawę. Czuć tą przestrzeń, naprawdę w tym budynku czuć przestrzeń. Tutaj do sufitu mamy prawie 2,80 m. Punkty elektryczne są porobione, także tutaj będzie oświetlenie. No i na tej antresoli naprawdę jest bardzo dużo miejsca. No zobaczcie, to jest blisko 20 m2 antresoli. I tutaj w tej tylnej części można sobie zrobić garderobę. Można też antresolę zagospodarować w ten sposób, że tutaj po bokach całości lub w części można zrobić sobie taką zabudowę na zamówienie. I z drugiej strony. Więc mamy tak naprawdę bardzo dużo. Możemy szaf, schowków różnego rodzaju tutaj zastosować. No bo mamy raz, 2, 3, możemy tu garderobę zrobić. Na dole, w tej dolnej sypialni możemy też dużą szafę w tej wnęce zrobić. Także naprawdę projekt staraliśmy się zrobić taki przemyślany i staraliśmy się po prostu dopasować tym projektem do Waszych potrzeb i do tego, jaki my byśmy chcieli mieć po prostu dom Mezzanine Smart. Tutaj oczywiście, jak już będzie położona podłoga docelowa, to będziemy robili taką drewnianą barierkę. Ok, to co? Zejdę na dół i jeszcze jeden rzut na ten budynek, jak on wygląda z zewnątrz. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. No i zachęcam do udzielania odpowiedzi w naszym losowanku. Czyli jakie 4 projekty będą powiększone do rozmiarów 50 i 70 m2. No, zgodnie z tym Polskim Ładem. PS odpowiedź znajdziecie w ostatnim filmiku, gdzie pokazywałem Family Smarta. Także odpowiadajcie i będziemy coś losować. Idziemy na dół. Ok, jestem już na dole, na szczęście. Udało mi się zejść po tej drabinie. Wyjdę sobie przed naszego mezanina, którego Wam właśnie prezentowałem. Mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się bardzo spodobała. Zapraszam Was do rezerwowania terminów na przyszły rok, 2022. Pozostały nam jakieś pojedyncze sztuki terminów na lato, jesień przyszłego roku. Może znajdzie się jakiś termin jeszcze na wiosnę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące zarówno tego projektu, który jest za mną, jak i jakiegokolwiek innego z naszej oferty, to zapraszam oczywiście w komentarzach. Będę starał się odpowiadać na każde z nich. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć! Housesmart. Jesteś u siebie.